Barcelona to jedno z tych miast, które łatwo pokochać i równie łatwo znienawidzić. Nie dlatego, że jest brzydka, nie dlatego, że nie ma klimatu, nie dlatego, że jest przereklamowana, tylko dlatego, że bardzo często przyjeżdżamy tam z planem, który od początku skazuje nas na zmęczenie. Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló, La Rambla, dzielnica gotycka, plaża, tapas, kawa, zdjęcia, zachód słońca, może jeszcze punkt widokowy, może jeszcze targ, może jeszcze jedno miejsce, które wszyscy polecają. I najlepiej wszystko w 2 dni. Bo przecież Barcelona jest popularna, bo wszyscy byli, bo tyle razy widziałyśmy ją na Instagramie. Bo skoro już lecimy, to trzeba zobaczyć najważniejsze miejsca, bo szkoda byłoby czegoś nie zaliczyć. I potem wracamy zmęczone, przebodźcowane, trochę rozczarowane, z poczuciem, że miasto było za głośne, za tłoczne, za turystyczne, za intensywne. A ja coraz częściej myślę, że problemem nie zawsze jest Barcelona. Problemem jest tempo, w jakim próbujemy ją zwiedzać. Cześć, tu Ania z Runaway N. W tym podcaście rozmawiamy o podróżowaniu trochę wolniej, trochę bardziej po swojemu i bez presji zobaczenia wszystkiego. A dzisiaj chcę porozmawiać o Barcelonie. Ale nie w formie klasycznego przewodnika. Nie będzie to lista 10 miejsc, które musisz zobaczyć. Chcę opowiedzieć o Barcelonie jako o mieście, które bardzo łatwo zamienić w projekt, w listę atrakcji, w test efektywnego zwiedzania. I o tym, że może Barcelona zaczyna być piękna dopiero wtedy, kiedy przestajemy próbować mieć ją całą. Myślę, że są miasta, które szczególnie łatwo nas przeciążają. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że mają za dużo symboli. Za dużo obrazów, które już wcześniej znamy, za dużo miejsc, które wypada zobaczyć, za dużo oczekiwań. Barcelona jest właśnie takim miastem. Zanim tam przyjedziesz, już masz w głowie jej obraz. Gaudi, kolorowe mozaiki, balkony, Sagrada Familia, kawiarnie, plaża, śródziemnomorskie światło, tapas, uliczki, płytki, słońce. Miasto, które ma być jednocześnie artystyczne, lekkie, pyszne, fotogeniczne, historyczne i wakacyjne. I to jest bardzo dużo jak na jedno miejsce. Zaczynamy więc planować tak, jakbyśmy musiały potwierdzić wszystkie te wyobrażenia. Jakby podróż do Barcelony miała nam dostarczyć pełen pakiet Barcelony. Taki, który znamy ze zdjęć, przewodników i cudzych relacji. Problem polega na tym, że prawdziwe miasto nie jest pakietem. Prawdziwe miasto jest żywe. Ma tłumy, ma kolejki, ma hałas, ma upał, ma zmęczonych turystów. Ma miejsca, które są piękne, ale też bardzo oblegane. Ma momenty zachwytu i momenty irytacji. A my często przyjeżdżamy z oczekiwaniem, że będzie jak sen. Tylko sen ułożony co do godziny. Barcelona męczy, bo bardzo łatwo ją zwiedzać w trybie muszę. Muszę zobaczyć Sagradę Familię. Muszę iść do Parku Güell. Muszę zobaczyć Casa Batlló. Muszę przejść dzielnicę gotycką. Muszę zjeść tapas. Muszę zobaczyć plażę. Muszę zrobić zdjęcie. Muszę poczuć klimat. I to ostatnie jest najtrudniejsze, bo poczuć klimat nie da się na komendę. Nie da się go dopisać do planu między 14:30 a 15:10. Nie da się zarezerwować stolika na autentyczność. Nie da się powiedzieć, teraz mam godzinę na zachwyt. A jednak często tak właśnie podróżujemy, zwłaszcza w popularnych miastach. Robimy plan, który ma nam zagwarantować doświadczenie, ale im bardziej próbujemy je zagwarantować, tym mniej miejsca zostawiamy na to, żeby ono naprawdę się wydarzyło. Bo zachwyt potrzebuje przestrzeni. Potrzebuje chwili, w której nie biegniesz do następnego miejsca. Potrzebuje momentu, kiedy możesz usiąść, popatrzeć, zgubić się trochę, zmienić zdanie. A jeśli cały dzień jest wypełniony od rana do wieczora, miasto nie ma kiedy do nas dotrzeć. Widzimy dużo, ale czujemy mało. Do tego dochodzi presja rezerwacji. Popularne miasta coraz częściej wymagają planowania z wyprzedzeniem. Bilety na konkretną godzinę, wejścia z limitem, kolejki, sloty czasowe, restauracje, które trzeba rezerwować, atrakcje, które trzeba kupić wcześniej, bo inaczej może się nie udać. I z jednej strony to jest praktyczne. Pomaga uniknąć chaosu. Czasem jest konieczne.
ale z drugiej strony zmienia rytm podróży. Nie idziesz już przez miasto i nie decydujesz po drodze. Jesteś trochę prowadzona przez kalendarz. O 10 tutaj, o 12:30 tam, o 15 wejście, o 17 spacer, o 20 kolacja. I nagle nawet piękne miejsca zaczynają przypominać spotkania w kalendarzu. Nie dlatego, że są mniej piękne, tylko dlatego, że przychodzimy do nich już zmęczone tym, że musimy zdążyć. A Barcelona jest miastem, które naprawdę źle znosi pośpiech. Nie w sensie praktycznym, bo oczywiście da się w niej biegać od atrakcji do atrakcji, tylko w sensie emocjonalnym. Ona traci wtedy część swojego uroku, bo jej siła nie jest tylko w pojedynczych zabytkach. Jest w przejściach między nimi, w świetle na fasadach, w cieniu bocznej uliczki, w kawie wypitej bez sprawdzania zegarka. W momencie, kiedy nie robisz nic szczególnego, tylko idziesz i nagle widzisz detal, którego nie było na żadnej liście. Myślę, że jednym z powodów, dla których Barcelona rozczarowuje, jest to, że próbujemy porównać realne miasto z jego internetową wersją. A internetowa Barcelona jest bardzo selektywna. Nie pokazuje czekania w kolejce. Nie pokazuje tłumu przed wejściem. Nie pokazuje zmęczenia po całym dniu chodzenia. Nie pokazuje tego, jak Park Güell nie jest pustą, bajkową przestrzenią tylko dla nas. Nie pokazuje, że najpopularniejsze miejsca są popularne właśnie dlatego, że wszyscy chcą je zobaczyć. Pokazuje kadr, kolor, detal, ułamek sekundy. I potem my jedziemy do realnego miejsca z oczekiwaniem, że będziemy czuć się jak w tym kadrze. Ale prawdziwa podróż nie jest kadrem. Jest całą resztą dookoła. Jest dojazdem, upałem, decyzją, gdzie zjeść, zmęczeniem nóg, tłumem, przerwą na wodę. Momentem, kiedy coś nie jest tak magiczne jak na zdjęciu. I jeśli nie zostawimy miejsca na tę realność, będziemy ciągle rozczarowane. Nie Barceloną, tylko tym, że prawdziwe miasto nie zachowuje się jak nasze wyobrażenie. Dlatego, gdybym miała dziś podejść do Barcelony po swojemu, nie zaczęłabym od pytania, jak zobaczyć jak najwięcej. Zaczęłabym od pytania, jakim rytmem chcę ją poczuć. To jest zupełnie inne pytanie. Bo jak zobaczyć jak najwięcej prowadzi do planu pełnego atrakcji. A jakim rytmem chcę poczuć to miasto prowadzi do wyboru. Może jeden poranek w jednej dzielnicy. Może jedno duże miejsce dziennie, a nie 3. Może długa przerwa w środku dnia. Może spacer bez celu. Może kolacja bez polowania na idealną restaurację. Może zgoda na to, że nie zobaczę wszystkiego. Bo nie da się zobaczyć całej Barcelony w 2 dni. I może wcale nie trzeba. To jest trudne do przyjęcia, zwłaszcza jeśli lecimy gdzieś na krótko. Bo kiedy mamy tylko weekend, chcemy go wykorzystać. To naturalne. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy wykorzystać zaczyna znaczyć wypełnić. A wypełniony dzień nie zawsze jest dniem dobrze przeżytym. Czasem jest po prostu dniem, w którym nie było miejsca na oddech. Gdybym miała jeden dzień w Barcelonie, nie próbowałabym już robić z niego idealnego planu. Nie zaczęłabym od myślenia, jak zmieścić wszystkie najważniejsze miejsca. Zaczęłabym prościej. Od kawy, od światła na fasadach, od spaceru przez dzielnicę, w której można przez chwilę nie mieć konkretnego celu. Wybrałabym jedno duże miejsce Gaudiego. Jedno, nie 3. Bo jeśli wszystko jest najważniejsze, to po pewnym czasie nic nie ma przestrzeni, żeby naprawdę wybrzmieć. Może to byłaby Sagrada Familia, nie jako punkt do odhaczenia, tylko jako miejsce, do którego idę z czasem. Nie 15 minut na zdjęcie z zewnątrz i bieg dalej, tylko wejście, spojrzenie, cisza, jeśli się uda, i pozwolenie sobie na to, żeby nie od razu wiedzieć, co o tym myślę. Potem długa przerwa. Nie przerwa stracona, tylko część dnia. Jedzenie, woda, odpoczynek, może powrót do hotelu, może ławka, może kawiarnia, może nic specjalnego. A wieczorem spacer, bez ambicji, że musi to być najlepszy spacer życia. Po prostu bycie w mieście wtedy, kiedy światło robi się łagodniejsze, a dzień trochę opada. Dla mnie taka Barcelona miałaby większą szansę zostać w pamięci niż Barcelona złożona z 10 odhaczonych punktów. Jeśli potrzebujesz konkretnej trasy, takiej spokojniejszej Barcelony na jeden dzień, zostawię link do mojego artykułu w opisie odcinka. Ale tutaj nie chcę dawać Ci kolejnej listy do odhaczenia. Bardzo chcę pokazać, że nawet najlepszy plan ma sens dopiero wtedy, kiedy zostawia miejsce na oddech.
I tutaj chcę powiedzieć coś ważnego. Nie chodzi o to, że atrakcje są złe. Sagrada Familia naprawdę jest niezwykła. Gaudí naprawdę stworzył coś, czego nie da się pomylić z niczym innym. Popularne miejsca często są popularne z jakiegoś powodu. Nie musimy udawać, że najważniejsze atrakcje są nieważne tylko dlatego, że są turystyczne. To byłaby druga skrajność. Problem nie leży w tym, że chcemy zobaczyć znane miejsca. Problem leży w tym, że próbujemy zobaczyć je wszystkie w takim tempie, że żadne z nich nie ma szansy nas naprawdę poruszyć. Można potraktować atrakcję jak zadanie. Wejść, zrobić zdjęcie, powiedzieć byłam i przejść dalej. A można potraktować ją jak spotkanie. Nie zawsze głębokie, nie zawsze magiczne, nie zawsze takie, jakie oczekiwaliśmy, ale spotkanie. Z miejscem, z historią, z cudzą wyobraźnią, z własną reakcją. I wtedy nawet bardzo turystyczne miejsce może dać coś prawdziwego. Tylko potrzebuje od nas czegoś, czego często mu nie dajemy. Uwagę. Barcelona jest też dobrym przykładem miasta, którego nie da się mieć całego. I może to jest jeden z większych problemów współczesnego podróżowania. Chcemy mieć miasta, nie tylko je odwiedzać. Chcemy mieć z nich najważniejsze atrakcje, najlepsze jedzenie, najładniejsze kadry, najbardziej lokalne doświadczenia, najbardziej autentyczne momenty, najlepszą trasę, najlepsze wspomnienia. Chcemy wrócić z poczuciem, że zrobiliśmy Barcelonę. Ale miasta nie są do zrobienia, nie są zadaniem, nie są projektem, nie są listą kontrolną. Miasto można spotkać, można je zobaczyć z jednej strony. Można mieć z nim dobry dzień albo trudny dzień. Można je pokochać albo się z nim minąć. Można wrócić, można też nie wrócić. Ale nie da się go całego posiąść w weekend. I może najważniejsza ulga zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy próbować. Kiedy mówimy, nie muszę mieć całej Barcelony. Mogę mieć jeden poranek, jedną fasadę, jeden spacer, jedno wnętrze, które mnie zatrzymało, jedną kolację, jedno światło, jedną chwilę, która naprawdę była moja. To mniej spektakularne niż zobaczyłam wszystko, ale może dużo bardziej prawdziwe. W e-booku Podróż bez pośpiechu dużo mówię o tym, że dobry plan nie polega na tym, żeby wcisnąć jak najwięcej dostępny czas. Dobry plan ma zostawić miejsce na człowieka, który będzie tym planem żył. Na zmęczenie, na zachwyt, na zmianę zdania, na przerwę, na dzień, w którym coś nas bardziej poruszy niż się spodziewaliśmy. I Barcelona jest świetnym przykładem miasta, które tego potrzebuje. Bo jeśli zaplanujemy ją tylko pod atrakcję, może nas bardzo szybko zmęczyć. Ale jeśli zaplanujemy ją pod rytm, może dać coś zupełnie innego. Nie pełną listę, nie idealny wynik, ale doświadczenie. A przecież chyba po to naprawdę podróżujemy. Nie żeby powiedzieć zrobione, tylko żeby poczuć byłam tam, naprawdę tam byłam. Można też podejść do Barcelony przez dzielnice, a nie przez punkty. To jest coś, co bardzo zmienia sposób zwiedzania, bo punkt mówi idź tutaj, zobacz, odhacz, przejdź dalej. Dzielnica mówi zostań chwilę, popatrz, wejdź boczną ulicę, zobacz jak zmienia się światło, usiądź. Nie szukaj ciągle następnego miejsca. I jasne, w krótkiej podróży trudno mieć dużo takiego czasu, ale nawet jedna decyzja może zmienić dzień. Zamiast skakać po całym mieście, można wybrać mniejszy obszar. Zamiast próbować połączyć wszystko, można pozwolić jednemu fragmentowi Barcelony stać się całym doświadczeniem na kilka godzin. To może brzmieć jak strata, bo przecież w tym czasie można by zobaczyć coś jeszcze. Ale właśnie tu wraca pytanie. Czy podróż jest lepsza dlatego, że było więcej punktów? Czy dlatego, że więcej z niej poczułam? To pytanie wraca do mnie w wielu miastach. Nie tylko w Barcelonie. W Paryżu, w Rzymie, w Wenecji, Nowym Jorku. Miejsca, które mają tak silny mit, że próbujemy im dorównać własnym planem. A może nie musimy dorównywać mitowi? Może wystarczy spotkać prawdziwe miejsce w takim tempie, w jakim jesteśmy w stanie je przyjąć. Jest też coś takiego jak zmęczenie pięknem. Brzmi dziwnie, ale myślę, że wiele osób zna to uczucie. Pierwsza fasada zachwyca, druga też. Trzecia robi wrażenie, czwarta już trochę mniej. Po kilku godzinach wszystko zaczyna się zlewać. Kolejny detal, kolejny balkon, kolejna mozaika, kolejny kościół, kolejna ulica. I nagle czujesz się winna, bo przecież to wszystko jest piękne, a ty jesteś zmęczona. Ale nasze zmysły mają ograniczoną pojemność.
Nie jesteśmy stworzone do nieustannego zachwytu. Nie da się chłonąć intensywnych bodźców bez końca. Dlatego przerwa nie jest luksusem. Jest warunkiem, żeby cokolwiek jeszcze mogło nas poruszyć. Jeśli chcesz naprawdę zobaczyć Barcelonę, czasem musisz przestać ją oglądać. Usiąść, zamknąć mapę, nie robić zdjęcia, nie szukać kolejnego miejsca. Dać sobie chwilę, żeby to, co już zobaczyłaś, w ogóle miało gdzie w tobie osiąść. Bo bez tego podróż staje się strumieniem bodźców. Dużo się dzieje, ale niewiele zostaje. Myślę też, że Barcelona pokazuje nam coś większego o współczesnym podróżowaniu. Że coraz częściej nie przyjeżdżamy do miasta z pytaniem, co ono mi pokaże, tylko z pytaniem, czy ono spełni moje oczekiwania. A oczekiwania są ogromne, bo widziałyśmy zdjęcia, czytałyśmy opinie, mamy zapisane pineski, wiemy, gdzie trzeba iść. Wiemy, co jest przereklamowane, zanim jeszcze to zobaczymy. Wiemy, co podobno warto, co nie warto, gdzie są tłumy, gdzie są ukryte perełki. I przez to coraz trudniej po prostu spotkać miejsce. Bez gotowej opinii, bez presji, że ma nas zachwycić w konkretny sposób. Bez myślenia, czy będzie tak dobre, jak mówili inni. A może czasem warto przyjechać do Barcelony z mniejszym oczekiwaniem. Nie zachwyć mnie, nie udowodnij, że jesteś warta ceny i tłumów, nie daj mi idealny weekend, tylko pokaż mi jeden fragment siebie. Tyle wystarczy. To jest dużo łagodniejsze wobec miasta i wobec nas samych. Nie chcę robić z Barcelony miasta, które trzeba zwiedzać tylko powoli, kontemplacyjnie i bardzo poważnie. To też byłaby przesada. Można w niej usiąść, można w niej jeść, śmiać się, chodzić na plażę, robić zdjęcia, odwiedzać atrakcje, cieszyć się kolorami, być turystką. Naprawdę. Nie chodzi o to, żeby udawać, że jesteśmy ponad turystyczne rzeczy. Ja nie lubię takiego snobizmu w podróżach. Czasem popularna atrakcja jest popularna, bo jest piękna. Czasem klasyczny punkt programu naprawdę warto zobaczyć. Czasem chcemy zrobić zdjęcie, bo coś nas cieszy. I to jest w porządku. Chodzi tylko o to, żeby nie oddać całej podróży presji. Presji zobaczenia wszystkiego. Presji bycia zachwyconą. Presji udowodnienia, że dobrze wybrałyśmy. Presji, że skoro wszyscy kochają Barcelonę, my też musimy przeżyć ją w określony sposób. Możesz mieć swoją Barcelonę. Mniejszą, wolniejszą, mniej kompletną, ale bardziej prawdziwą. Gdybym miała więc ułożyć Barcelonę w moim stylu, zrobiłabym to bardzo prosto. Jeden duży punkt dziennie. Nie więcej. Jedna dzielnica, w której naprawdę zostaje. Długa przerwa. Jedzenie bez pośpiechu. Spacer bez celu. Zgoda, że coś zostanie na kiedyś. Bo FOMO mówi, nie wiadomo czy wrócisz. Bucket lista mówi, zobacz teraz, skoro jesteś. Internet mówi, to miejsce jest obowiązkowe. A ciało czasem mówi, ja już nie mogę. I może warto czasem posłuchać ciała. Bo jeśli zobaczymy jeszcze jedną atrakcję kosztem całkowitego zmęczenia, to czy naprawdę wygramy? Czy tylko dopiszemy kolejny punkt do listy, która i tak nigdy nie będzie kompletna? Barcelona zawsze będzie większa niż nasz plan. Każde prawdziwe miasto takie jest. I może właśnie dlatego warto przestać próbować ją zmniejszać do listy rzeczy do odhaczenia. Na koniec chcę wrócić do zdania z początku. Barcelona nie jest problemem. Problemem jest tempo, w jakim próbujemy ją zwiedzać. Bo może miasto, które nas męczy, nie zawsze jest złym miastem. Może czasem jest lustrem naszego sposobu podróżowania. Pokazuje nam, jak bardzo chcemy zdążyć, jak bardzo boimy się coś pominąć, jak bardzo próbujemy zamienić doświadczenie w wynik. Jak trudno nam przyjąć, że piękne miejsce nie musi zostać w pełni wykorzystane, żeby było warte podróży. Może Barcelona nie potrzebuje, żebyśmy ją zaliczyli. Może nie potrzebuje, żebyśmy mieli pełną listę, idealny plan i komplet zdjęć. Może wystarczy, że pozwolimy jej nas trochę spowolnić. Jednym porankiem, jedną fasadą, jedną przerwą, jednym spacerem, który nie prowadzi do żadnego obowiązkowego punktu. I może właśnie wtedy zostanie z nami bardziej. Nie jako miasto, które zrobiliśmy, tylko jako miasto, w którym naprawdę przez chwilę byliśmy. Dziękuję, że spędziłaś ze mną ten czas. Jeśli byłaś w Barcelonie, jestem ciekawa, jak ją zapamiętałaś. Czy jako miasto zachwytu, zmęczenia, tłumów, światła, a może wszystko naraz? Napisz do mnie albo podziel się tym w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Cześć, Ania.